Obóz narodowo-radykalny, czyli bardzo skrajna faszystowska taka prawica. Chłopcy biegali z kastetami i pałami, uganiali się za Żydami, mieli program polityczny taki, żeby Żydów wyrzucić z Polski, a najlepiej będzie to zrobić bijąc ich i uniemożliwiając im życia. Między innymi mieli program wyrzucenia ich z uczelni, stąd getto ławkowe, czyli pomysł, że Żydzi mają siedzieć z lewej strony, a Aryjczycy mają siedzieć z prawej strony. Z tym, że ci Aryjczycy nie bardzo się chcieli, nie wszyscy godzili się na to, żeby siedzieć z prawej strony, w związku z tym było to właśnie stanie w czasie wykładów, wielu profesorów też tak robiło. No i tym słowem kotłowało się tam bardzo nieprzyjemnie na tych wyższych uczelniach. No i przyszła wojna, to znaczy przed wojną to była już atmosfera taka pełna napięcia. Można powiedzieć, że to też może był jakiś element takiej edukacji politycznej, że przyjaciel mojego ojca, legionista, zaprosił nas wszystkich do Krakowa na rocznicę wymarszu kadrówki. Ojciec lekko sympatyzował z obozem piłsudczykowskim, ale to najlepsze właśnie określenie, lekko sympatyzował. I widziałem te wszystkie uroczystości, defilady, atmosfera wielkiego takiego podniecenia w Krakowie, a jednocześnie już dawno było po mowie Beka i było wiadomo, że wojna się szykuje i ja w swojej głupocie oczekiwałem z całą taką przyjemnością na to, co ma nadejść. To też był element właśnie edukacji politycznej. No i wreszcie wojna przyszła. 1 września. Cały ten okres spędziłem w Warszawie, w domu, na Ochocie, gdzie czołgi niemieckie w pewnym momencie, nawet bardzo już blisko tam podeszły, no ale zostały odparte, bombardowania. Straszna gorycz, kiedy okazało się, że Warszawa kapituluje. No i weszło się w okres okupacyjny. Ja cały czas, bo wszyscy z mojego pokolenia, byli przekonani, że w takim razie teraz będzie Polska Organizacja Wojskowa, POW, tak jak w czasie I wojny światowej, to zaraz coś takiego powstanie i niewiele się, prawdę mówiąc, myliliśmy. Tak mniej więcej trafiliśmy w to, co się naprawdę zaczęło dziać, no z tym, że dużo czasu minęło, nim ja sam do tej konspiracji trafiłem, a tymczasem się uczyłem na kompletach. Na tajnych kompletach to były bardzo piękne rzeczy, bo w niedużym zespole, czyli krótko mówiąc, nauczyciel ma dobry kontakt. W takich warunkach porozumienia z nauczycielem, jakich nigdy sobie nie można wyobrazić, bo wspólnie konspirujemy przeciwko Niemcom, prawda? Więc świetne dogadanie się z nauczycielami. Zawsze jeden bardziej lubiany, drugi mniej, no ale to stwarzało piękną atmosferę. A jednocześnie trzeba powiedzieć, że Niemcy, Gestapo z takim wielkim uporem tego nie ścigali, tego tajnego nauczania, z tego prostego powodu, że mieli dosyć dużo roboty z coraz silniejszą konspiracją wojskową i to ich bardziej interesowało. Także sam fakt chodzenia na takie komplety nie wiązał się z specjalnymi niebezpieczeństwami, no z wyjątkiem oczywiście tego, że trzeba było chodzić po ulicach, gdzie były łapanki, a im człowiek był starszy, tym większe było prawdopodobieństwo, że jak złapie, to może coś się złego stać, na przykład wywiezienie do roboty do Niemiec czy coś takiego.